Co byś zrobił, gdybyś miał tylko 48 godzin na decydowanie o losie całego swojego kraju? We wrześniu 1939, kiedy niemieckie bomby spadały na Warszawę, Władysław Sikorski podjął jedną z najtrudniejszych i najważniejszych decyzji w historii Polski. Z krajem szybko poddającym się nazistowskim Niemcom i Związkowi Radzieckiemu nie wahał się, ani nie został sparaliżowany rozpaczą. Zamiast tego działał zdecydowanie, uciekając do Francji i natychmiast zaczynając organizować rząd na uchodźstwie i siły zbrojne, które utrzymałyby polską walkę przy życiu przez całą II wojnę światową. Ta zdolność do zdecydowanego działania w kluczowych momentach, nawet gdy wszystkie opcje wydają się złe, jest dokładnie tym, co Niccolò Machiavelli, genialny myśliciel polityczny XVI wieku, uważał za jedną z najważniejszych cech skutecznego przywódcy. W filmie Ojciec Chrzestny jest ikoniczna scena, w której Michael Corleone mówi: to nic osobistego, to tylko biznes. To przejście Michaela z człowieka odrzucającego przestępczość do kogoś, kto opanował ją mistrzowsko, doskonale ilustruje fundamentalną lekcję Machiavellego – adaptacyjność. Ta scena zachęca nas do zastanowienia się, co naprawdę oznacza władza we współczesnym świecie. Często kojarzymy Machiavellego z czysto cynicznym spojrzeniem na politykę, ale czy to tylko tyle? Dziś zbadamy idee Niccolò Machiavellego, nie jak zostały przedstawione w XVI wieku, ale jak odnoszą się do naszego codziennego życia w XXI wieku. Zobaczymy, jak jego zasady mogą oferować cenne spostrzeżenia dotyczące przywództwa, relacji i rozwoju osobistego w erze mediów społecznościowych i kariery korporacyjnej. Wszyscy widzą, kim się wydajesz. Niewielu naprawdę czuje, kim jesteś. Ta obserwacja Machiavellego nigdy nie była tak istotna jak w naszej erze cyfrowej. Pomyśl o naszych mediach społecznościowych dzisiaj. Każdy z nas buduje starannie publiczną personę, wybierając konkretne zdjęcia i dzieląc się tylko pewnymi osiągnięciami. Nieustannie zarządzamy naszym wizerunkiem, niewiele inaczej niż władcy włoskiego renesansu. JFK jest doskonałym przykładem tej dynamiki. Do dziś jest pamiętany jako charyzmatyczny i podziwiany prezydent. Dominujący obraz to wzorowy mąż rodziny, żeglujący w New England. Jednak, jak ujawniono lata po jego śmierci, Kennedy miał romanse pozamałżeńskie, a jego zdrowie było znacznie bardziej kruche niż pokazywał publicznie. Aktywnie współpracował z Hollywood i mediami, aby kultywować określony wizerunek. Nie oznacza to, że Kennedy był po prostu hipokrytą. Publiczna osoba, którą budujemy, również nas kształtuje. Im bardziej projektował wizerunek wielkiego przywódcy, tym bardziej starał się sprostać tym oczekiwaniom w ważnych decyzjach. Jest to cenna lekcja. Kiedy przyjmujemy publiczną tożsamość, tworzymy dla siebie standard, któremu musimy sprostać. To tak, jakby maska, którą nosimy, zaczynała kształtować naszą własną twarz. Różnica między naszą erą a erą Machiavellego tkwi w skali. W renesansie tylko władcy aktywnie zarządzali swoim wizerunkiem. Dziś, dzięki LinkedIn i Instagram, każdy z nas zarządza swoją reputacją codziennie. Wszyscy jesteśmy małymi książętami naszych cyfrowych mikrokrólestw. Kiedy przygotowujesz się do rozmowy o pracę lub pierwszego spotkania, wybierając konkretne ubrania i ćwicząc odpowiedzi, stosujesz tę zasadę machiavelliczną. Nie kłamiesz, prezentujesz swoją najlepszą możliwą wersję. Pytanie brzmi: jak stosować to etycznie? Odpowiedź leży w zrozumieniu, że kształtowanie percepcji nie oznacza oszukiwania, ale świadome podkreślanie naszych najlepszych cech i pracę, aby nasza rzeczywistość coraz bardziej dostosowywała się do obrazu, który przedstawiamy. Machiavelli rozumiał, że żaden przywódca, bez względu na to, jak błyskotliwy, nie mógł rządzić sam. Władza to nie tylko indywidualna siła, ale umiejętność budowania i utrzymywania strategicznych sojuszy. W serialu House of Cards Frank Underwood jest portretowany jako manipulujący polityk, ale jego prawdziwa umiejętność leży w tworzeniu sojuszy z dziennikarzami, kongresmenami i nawet przeciwnikami. Jednak on popełnia błąd, przed którym Machiavelli ostrzegałby: zdradza swoich sojuszników, gdy nie potrzebuje ich więcej. Jak mówi Machiavelli, ludzie powinni być dobrze traktowani lub miażdżeni, ponieważ mszczą się za małe krzywdy, ale nie mogą się zemścić za duże. Innymi słowy, małe zdrady tworzą zdeterminowanych wrogów. W nowoczesnym kontekście zawodowym, gdy menedżer subtelnie upokarza pracownika,
Tworzy urazę, która może manifestować się na wiele szkodliwych sposobów. Z drugiej strony, lider, który podejmuje trudne decyzje w sposób bezpośredni i uczciwy, ostatecznie generuje mniej konfliktów w długim okresie. Machiavelli również podkreślał znaczenie oceny charakteru tych, którzy nas otaczają. Pierwszą metodą oceny inteligencji władcy jest spojrzenie na ludzi, których ma wokół siebie. Na poziomie osobistym wszyscy doświadczyliśmy, jak pewne przyjaźnie dodają nam energii, podczas gdy inne pozostawiają nas wyczerpanymi. Machiavelli zachęcałby nas do bycia strategicznymi w tych połączeniach, nie w sposób cyniczny, ale uznając, że nasze sojusze kształtują nasze przeznaczenie. Podczas II wojny światowej Churchill sprzymierzył się ze Stalinem pomimo swojego antykomunizmu. Gdy pytano go o tę pozorną sprzeczność, Churchill odpowiedział: gdyby Hitler najechał piekło, złożyłbym przynajmniej jedną korzystną wzmiankę o diable. To jest istota makiawelicznego myślenia o sojuszach. Są one formowane na podstawie wspólnych interesów, niekoniecznie osobistych sympatii. Jak budować skuteczne sojusze bez wydawania się oportunistycznym? Machiavelli sugerowałby: szukaj autentycznych punktów połączenia. Jeśli chcesz zbliżyć się do kogoś wpływowego, nie podchodź do niego bezpośrednio ze swoimi celami. Zamiast tego znajdź autentyczne wspólne zainteresowania, hobby, wizję biznesową lub sprawę społeczną. Liu nie może chronić się przed pułapkami, a lis nie może się bronić przed wilkami. Trzeba więc być lisem, by rozpoznać pułapki, i lwem, by przestraszyć wilki. Ten fragment zawiera jedną z najbardziej praktycznych lekcji Machiavellego. Elastyczność jest niezbędna dla sukcesu. Steve Jobs doskonale ucieleśnia tę dwoistość. Jako lider Apple często demonstrował cechy lwa. Był bezpośredni, czasami zastraszający i bezlitosny w dążeniu do doskonałości. Jednocześnie Jobs posiadał spryt lisa. Tworzył starannie choreografowane wydarzenia premierowe i kultywował strategiczne relacje. Kiedy Apple było w trudnej sytuacji, miał elastyczność, by szukać pomocy u swojego dawnego rywala, Billa Gatesa. Nelson Mandela również zademonstrował tę dwoistość. Pokazał siłę lwa, wytrzymując 27 lat więzienia, bez wyrzekania się swoich zasad, ale także spryt lisa, wyciągając rękę do dawnych ciemiężców po apartheidzie. W naszym życiu zawodowym musimy rozpoznać, kiedy być bezpośrednimi jak lwy, a kiedy strategicznymi jak lisy. W negocjacjach płacowych są momenty, by stanowczo ustalić swoją wartość, lew, i momenty, by odczytać sytuację i odwołać się do interesów pracodawcy, lis. W relacjach osobistych ta dwoistość również się objawia. Czasami konieczne jest ustanowienie jasnych granic. W innych sytuacjach empatia i cierpliwość są ważniejsze. Jak napisał Machiavelli, kto pragnie stałego sukcesu, musi zmieniać swoje postępowanie wraz z czasami. Ta elastyczność nie oznacza braku zasad. Celem jest ochrona i postęp tego, co naprawdę ważne, dostosowując podejście według potrzeby. To jak szachista, który poświęca figurę dla uzyskania przewagi strategicznej. W erze cyfrowej ta elastyczność stała się jeszcze bardziej kluczowa. Firmy, które wcześniej dominowały w swoich sektorach, zniknęły, bo nie potrafiły się dostosować. Transformacja Microsoftu pod Satyą Nadellą jest godnym uwagi przykładem. Podczas gdy Ballmer przyjął głównie cechy lwa, Nadella wykazał większą elastyczność, przyjmując open source i usługi w chmurze, rewitalizując firmę. Kluczem nie jest stanie się nieprzewidywalnym, ale rozwijanie repertuaru umiejętności i podejść do różnych sytuacji. Lepiej jest być obawianym niż kochanym, jeśli nie można być obydwoma. Ten słynny cytat jest często błędnie interpretowany jako poparcie tyranii. To, co Machiavelli chciał powiedzieć, to, że dla przywódcy bycie szanowanym jest fundamentalne, a jeśli ten szacunek pochodzi ze strachu, jest to bardziej niezawodne, niż gdyby pochodził tylko z sympatii. Jednak żyjemy w bardzo różnych czasach. Dziś, szczególnie w świecie korporacyjnym, strach jako główne narzędzie zwykle jest kontrproduktywny. Co pozostaje istotne, to nacisk na szacunek jako fundament przywództwa. Ten, kto pragnie być słuchanym, musi wiedzieć, jak dowodzić, napisał Machiavelli. Angela Merkel jest fascynującym przykładem nowoczesnego zastosowania tej zasady. Podczas jej 16 lat jako kanclerz Niemiec nigdy nie uciekała się do zastraszania. Jej publiczny wizerunek był obrazem pragmatycznej naukowczyni, która podchodziła do problemów racjonalnie. Jednak zdobyła głęboki szacunek.
Kiedy mówiła, ludzie słuchali. Nie ze strachu, ale z rozpoznania jej kompetencji i uczciwości. Merkel pokazała, że prawdziwa władza we współczesnym świecie pochodzi bardziej z autentycznego szacunku niż ze strachu. Lech Wałęsa stanowi kolejny silny przykład, jak autentyczny szacunek przewyższa strach jako narzędzie przywództwa. Jako elektryk w Stoczni Gdańskiej i przywódca ruchu Solidarność, Wałęsa stawił czoła polskiemu reżimowi komunistycznemu bez armii czy bogactw. Jego moc pochodziła wyłącznie z szacunku, jakim inspirował wśród robotników i polskich obywateli. Kiedy władze aresztowały go, mając nadzieję uciszyć ruch przez strach, udało im się jedynie wzmocnić jego wpływy. Po uwolnieniu i ostatecznie wybraniu na prezydenta, Wałęsa nie rządził przez zastraszanie, ale przez moralność i prawowitość, którą zdobył podczas lat pokojowego oporu. Jego przykład pokazuje, jak nawet w najtrudniejszych okolicznościach autentyczny szacunek może być potężniejszą siłą niż jakakolwiek forma przymusu. We współczesnym środowisku pracy liderzy, którzy naprawdę inspirują swoje zespoły, rzadko są tymi, którzy rządzą strachem. Są to ci, którzy demonstrują kompetencje, ustanawiają jasne oczekiwania i traktują innych z szacunkiem. W relacjach osobistych zasada ta stosuje się podobnie. Kiedy ktoś próbuje kontrolować partnera przez strach lub manipulację, związek staje się toksyczny. Z drugiej strony wzajemny szacunek tworzy solidny fundament. Bliższa lektura Machiavellego ujawnia jego zrozumienie złożoności władzy. Zauważył, ponieważ miłość i strach rzadko współistnieją, jeśli musimy wybierać między nimi, znacznie bezpieczniej jest być obawianym niż kochanym. Kluczowym punktem tutaj jest, jeśli musimy wybierać. Uznawał, że ideałem byłoby inspirowanie obu. W naszej erze możemy to przeformułować. Jeśli nie możemy zdobyć zarówno szacunku, jak i sympatii, szacunek musi być pierwszy. Lider, który jest lubiany, ale nie szanowany, będzie miał trudności z podejmowaniem trudnych decyzji. Jak kultywować ten autentyczny szacunek? Po pierwsze, kompetencja jest fundamentalna. Po drugie, konsekwencja ma znaczenie. Nasze słowa i czyny muszą być zgodne. Po trzecie, musimy demonstrować uczciwość, szczególnie gdy wiąże się to z osobistym kosztem. Postać Atticusa Fincha z Zabić Drozda doskonale uosabia ten ideał. Jego niezachwiane zaangażowanie w sprawiedliwość i odmowa poświęcenia swoich zasad ostatecznie przynoszą mu szacunek wszystkich, nawet tych, którzy się z nim nie zgadzają. Mądry człowiek robi od razu to, co głupiec robi w końcu. Ten cytat Machiavellego prowadzi nas do ostatniej zasady – wagi zdecydowanego działania i gotowości do wykorzystywania szans. Machiavelli zauważył, jak wielu potencjalnie wielkich przywódców zawiodło nie z braku umiejętności, ale z wahania w kluczowych momentach. W filmie Jak zostać królem, król Jerzy VI jest dręczony przez swoje jąkanie i strach przed publicznym mówieniem. Jego wahanie nie jest tylko kwestią osobistą. Z nadchodzącą II wojną światową jego niezdolność do komunikacji zagraża jego przywództwu. Potężnym momentem filmu jest, gdy w końcu pokonuje swoje wahanie i wygłasza przemówienie, które zjednoczy naród. Jest to doskonała ilustracja machiawelicznej zasady. Gdy pojawia się okazja, zdecydowane działanie ma decydujące znaczenie. W życiu nowoczesnym ilu z nas straciło szansę, bo zbyt długo podejmowaliśmy decyzje? Ile związków nigdy się nie rozpoczęło, bo ktoś się wahał? Ile pomysłów biznesowych pozostało tylko pomysłami? Jeff Bezos ucieleśnia tę machiaweliczną mentalność zdecydowanego działania swoją koncepcją decyzji jednokierunkowych drzwi kontra dwukierunkowych drzwi. Decyzje nieodwracalne powinny być podejmowane ostrożnie, ale dla decyzji, które można odwrócić, Bezos zachęca do szybkiego działania. Większość decyzji jest odwracalna. Nie musisz, żeby były one idealne. Ta wizja odzwierciedla radę Machiavellego, który rozumiał, że fortuna odgrywa rolę we wszystkich ludzkich sprawach, ale że zdecydowani przywódcy mogą naginać fortunę na swoją korzyść. Porównaj tę mentalność z paraliżem analizy, który dotyka wielu ludzi dzisiaj. Jesteśmy tak przeciążeni informacjami, tak przestraszeni błędami, że często odkładamy decyzję, aż odpowiedni moment minie. Ważne jest, aby zauważyć, że zdecydowane działanie nie oznacza lekkomyślności. Machiavelli nie popierał pochopnych decyzji, ale podkreślał wagę przygotowania. Gdy analiza została już przeprowadzona,
wahanie staje się wrogiem. Polski generał Władysław Sikorski doskonale uosabia makiaweliczną zasadę zdecydowanego działania w krytycznych momentach. Kiedy Polska została najechana w 1939, Sikorski nie wahał się. W ciągu kilku dni po okupacji, gdy wielu wciąż przetrważało szok, on już był we Francji, organizując polski rząd na uchodźstwie i odbudowując polskie siły zbrojne. Jego zdolność do szybkiego działania, nawet w obliczu narodowej katastrofy, pozwoliła Polsce utrzymać ciągłą obecność w wojnie i głos w decyzjach aliantów. Kiedy Francja również upadła, Sikorski ponownie zademonstrował swoją zwinność, szybko przenosząc operacje do Londynu. To jest istota nowoczesnego, makiawelicznego myślenia. Jasno oceniać sytuację i działać zdecydowanie, gdy nadejdzie moment. Jak napisał Machiavelli, gdzie wola jest gotowa, okazje nie mogą zabraknąć. W naszym życiu osobistym możemy zastosować tę zasadę do tej trudnej rozmowy, którą odkładamy, do decyzji o zmianie kariery lub do projektu kreatywnego, który pozostaje tylko pomysłem. Machiavelli zachęcałby nas do zastanowienia się, co powstrzymuje nas przed działaniem. Czy to autentyczna ocena ryzyka, czy to po prostu strach przed nieznanym. Jakby nam przypomniał, nawet porażka może być formą postępu, ponieważ dostarcza nam cennych informacji. Prawdziwa porażka leży w nigdy nie próbowaniu. Podczas tej podróży przez zasady Machiavellego zobaczyliśmy, jak jego idee zawierają mądrość, która przekracza swój czas. Od siły percepcji do znaczenia sojuszy, od elastyczności lwa i lisa do wartości szacunku i wreszcie do potrzeby zdecydowanego działania. Te lekcje pozostają istotne. Machiavelli napisał księcia dla świata dosłownych księstw. Dziś żyjemy w świecie metaforycznych księstw, firm, zespołów, mediów społecznościowych, relacji, ale dynamika władzy i przywództwa pozostaje podobna. Warto zauważyć, że Machiavelli nie był amoralnym cynikiem, za jakiego wielu go uważa. Był żarliwym patriotą, troszczącym się o dobrobyt Florencji. Jego analiza władzy nie była celem samym w sobie, ale środkiem do tworzenia stabilności i dobrobytu. Prawdziwy nowoczesny Machiavelli to nie ten, który używa nieuczciwych taktyk, aby piąć się w hierarchii. To przywódca, który rozumie realia władzy i wykorzystuje je do tworzenia autentycznej wartości dla swojej organizacji, społeczności i dla siebie. Na początku tego filmu wspomniałem Michaela Corleone jako przykład makiawelicznej adaptacyjności. Ironią jest, że Michael ostatecznie traci duszę w procesie zdobywania władzy. Staje się tak pochłonięty środkami, że zapomina o celu, ochronie swojej rodziny. To być może najważniejsza lekcja. Władza jest środkiem, a nie celem. Kiedy o tym zapominamy, ryzykujemy zgubienie się, tak jak Michael. Stosując te zasady, zadaj sobie pytanie: po co dążę do wpływu? Czy używam tych narzędzi do tworzenia trwałej wartości, czy tylko gromadzę powierzchowne korzyści? Jak Machiavelli zrozumiał wieki temu, prawdziwa umiejętność nie leży tylko w zdobywaniu władzy, ale w mądrym jej wykorzystaniu. Nie tylko w wygrywaniu, ale w tworzeniu zwycięstw, które są warte zachodu.